Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, wreszcie przyszły wszystkie elementy, które pozwoliły mi pozatykać, że tak powiem, otwory w tym zbiorniku. No, ostatnim była grzałka, która jest na samym dole i by nie dało rady wody do niego wlać. I pogoda się zepsuła. Także no, ja się cieszę z tego powodu, że się pogoda zepsuła. Jutro ma cały dzień padać i będę mógł wreszcie zacząć modernizację, kolejną modernizację mojej maszynowni, bardziej jak kotłowni, bo tutaj wszystko albo na prąd, albo z pompą ciepła, albo z kolektorami słonecznymi. Także dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, z czym mamy do czynienia. Słuchajcie, tutaj mamy takiego kolegę Noela, bufor na 900 litrów. To jest taki kombinowany bufor hybrydowy z wężownicami miedzianymi. W środku ma 3 miedziane wężownice. Do CW można ją użyć, do solarów. Tak ogólnie będzie jedna do CW, dwie do układu solarnego. I na czym się skupimy dzisiaj? Może tak, tak było kiedyś. Do tej pory taki był układ, słuchajcie. A taki chcę, żeby był układ i do tego dążę. Czyli już w tym momencie wyleciał nam ten zbiornik 300-litrowy i zbiornik 500-litrowy. 300-litrowy zostanie zastąpiony 900-litrowym. 150-litrowy zostanie zastąpiony, nie wiem, powiedziałem 500-litrowy? Nie, 150-litrowy zostanie zastąpiony wężownicą do CWU. I dzisiaj temat jest taki. Pierwszy temat to będzie układ glikolowy, bo jak widzicie, nie ma opcji, żeby ten zbiornik się tutaj zmieścił razem z pompą ciepła do ciepłej wody użytkowej. Nie ma szans. Tutaj już jest wykorzystana przestrzeń na wymiennik do pompy ciepła, na dwa naczynia przeponowe. Także muszę ten zbiornik muszę przenieść. Akurat w moim przypadku to będzie tutaj. On tutaj już ma jest miejsce niego zrobione. Tutaj ma się zmieścić i to będzie też na plus, bo do tej pory, słuchajcie, już wam mówię, do tej pory z kolektorów, z rurowych kolektorów słonecznych, tych kolektorów słonecznych, także tutaj jest nominalnie zawsze jest 66 rur, teraz jest podkradnięte 7 rur na potrzeby grzania basenu. Sezon się już skończył, także rury wrócą, ale do czego zmierzam? Tam wchodzi, że tak powiem, zimny glikol, idzie rurą, podgrzewa się i wychodzi nam tędy. No i niestety idzie tu idzie tam sobie sufitem, idzie zabudowany, idzie tutaj gorący glikol, tu i aż wejdzie do zbiornika. Czyli musi pokonać taką dużą drogę, na której są oczywiście straty ciepła. No i dodatkowo to jest puszczone, bo tak było kiedyś zrobione teksem w jakiejś tam otulinie szarej. To będzie zastąpione już już wam mówię, rurą karbowaną, typową solarną, w kauczuku, w takiej ceracie, także to będzie zastąpione. Ale o co chodzi konkretnie? Konkretnie o co chodzi? O to, że jeśli przyniosę zbiornik, słuchajcie, przyniosę go gdzieś, że tak powiem, w to miejsce, to wtedy najlepiej mi jest obrócić obieg glikolowy. Czyli to, co wchodziło do kolektorów, to będzie wychodziło. I tutaj mam właśnie, słuchajcie, wyjście, no bo tu jest jeszcze 500-litrowy zbiornik. Ja mam 3 zbiorniki, teraz będzie w tym momencie. Tu jest wyjście, tu jest zawód przydrogowy. I tutaj, że tak powiem, już ten zimny glikol, albo już to, co nie udało się oddać do wężownic, idzie sobie tędy i tam wraca do kolektora. Ja w tym momencie, stawiając tutaj właśnie pompę ciepła do CWU, jadę tutaj tym powrotem jako zasilaniem i mam praktycznie, tutaj mam ze 3 metry węża, znaczy rury tutaj mam ze 3 metry, a tam mam około 13-14 metrów, także jest spora różnica. I teraz tamta rura, nie tamta, tylko dosłownie ta, bo tutaj będą zamienione, już jest wszystko przygotowane, mówiłem, DN16 pozakuwane, kauczuk będzie pozamieniany, słuchajcie, wszystko elegancko. Tutaj też już jest poprzygotowywane, czujniki poprzyklejane, bo te zawory też muszą być z czegoś sterowane, ale to nie o tym dzisiaj. Także muszę zmienić obieg.
A żeby zmienić obieg glikolowy, no nie chcę zasłaniać kolektorów, tylko musi być po prostu, najlepiej, żeby była kiepska pogoda, a że czekałem na grzałkę i inne rzeczy, to mi się nie spieszyło, to są grzewczałko daleko. Także pierwszy temat, przenoszenie zbiornika i po prostu zmiana układu glikolowego, zmiana też po prostu tych węży, bo to wszystko jest przygotowane. No i też CWU, bo teraz właśnie sobie idzie tamtędy, a teraz muszę w ogóle zmienić układ CWU, bo do tej pory to było tak, że już wam pokazuję. Zimna woda wchodziła do 500 litrowego, to się nie zmienia. Z 500 litrowego do 150 jako taki tutaj był mieszacz. To było na zimę zrobione, że jak pompa ciepła grzała, wstępnie podgrzewała, żeby tutaj już nie szło na przykład stąd, jak idzie 12 stopni, to podgrzewało i szło 30-25. Już tu pompa ciepła nie musiała tyle podgrzewać. Takie było wstępne podgrzewanie. W tym, znaczy, no, szło do tego zbiornika i już z tego wychodzi na dom. A teraz będzie tak, że dalej 500 litrowy zostaje i z niego będzie szło tutaj na wężownicę do 900 litrowego. I tutaj mamy wężownicę miedzianą. Na zasilaniu będzie tutaj pomiar na ciepłomierzu. Właśnie ile kilowatów udało się z tej wężownicy wyciągnąć. Tutaj mamy już wyjście, tu mam, o tu jest wężownicy, także czujnik, wszystko jest elegancko. I stąd to wychodzi nam właśnie do tego budorusa, tutaj co go mamy tutaj, to będzie szło tam i dopiero do niego będzie wchodziło, tak jak tutaj wchodzi od dołu i górą, tak jak tutaj widzicie, także wchodzimy od dołu i normalnie później już, także muszę też całą pajęczynę CWU też muszę przerobić, także CO, także nie CO, tylko glikolową stronę, już się biorę za glikolową stronę. A dzieciaki przyjdą, żona tam, wszyscy się w domu pokąpią, żeby też tam wodę spuścić, bo no muszę ciepłą wodę odciąć od domu i to będę robił właśnie na wieczór, żeby do jutra rana w miarę to poogarniać, albo jeszcze, bo jutro jest sobota, mieć w dzień czas, po jakiej części pojechać. A jak będzie lało, to na spokojnie, nawet jakbym nie zalał tego zbiornika, to już będę miał glikol podłączony do tych zbiorników, to będzie najważniejsze, żeby po prostu nawet tu była pusta wężownica, tu była pusta, ale 500 litrowym będzie wężownica, że tak powiem, pełna. Chodzi o to, że będzie woda wokół niej, bo tutaj będzie glikol, ale może być nic nie być w zbiorniku. Z drugiej strony tego mogę nalać, bo mam zawór na dole, także będę widział wszystko na bieżąco. Czyli co? Pierwsze co, to się biorę za przerabianie układu glikolowego. No to lecimy z tematem. Dobra, zaczynam spuszczanie glikolu. U mnie układ jest bezciśnieniowy z zbiorniczkiem wyrównawczym na górze. Także tutaj mam spust zrobiony przy zbiorniku 500 litrowym, ale ja chcę spuścić tylko z kolektorów i z tamtego właśnie zbiornika, z wężownicy. Ja chcę zrobić, żeby to było dobrze. Bo tak, z kolektorów zejdzie, prawda, bo to kolektory są wyżej, nie? Czyli spłynie glikol cały na dół, jest ok. Ale z tej wężownicy nie bardzo, bo tutaj glikol idzie, powrót, później mi idzie do góry przez ścianę i idzie dalej. Także no, na poziomie wężownicy jest problem, nie zleci. Ale że ja tam mam dodatkową pompę obiegową, to jest taka właśnie awaryjna pompa obiegowa, tak jak sobie już spuszczę cały glikol grawitacyjnie, tu jest taki glikol, jakby kogoś to interesowało, bardzo dobrze się sprawdza, do minus 35. Jak mi zleci, że tak powiem, wszystko grawitacyjnie, teraz z tego zbiornika nie za bardzo zleci, bo zawór trzydrogowy nie pozwala, on pozwala tylko płynięcie tu i w dół. Jak go załączę, to wtedy dopiero załącza tam jego wężownicę. Tak jak mi to wszystko zleci grawitacyjnie, to wtedy sobie tam akurat mam odpiętą tą pompkę zasilającą, ale sterownik cały czas na nią podaje. Włączę tam tą pompkę, wypompuję z tamtej wężownicy ile się da i resztę rozłączę, już tam do jakiegoś zbiorniczka złapię. Także nie ma problemu. Zleci i lecimy z tematem. Tak naprawdę to za dużo nie zleci, bo w kolektorach tam jest tylko rura 3/4. To już chyba wszystko tak naprawdę zleciało. No to nic, idę załączać pompę i zobaczę, co z tego wyjdzie. No i tyle zeszło z kolektorów, z rur. Na pewno się też jeszcze coś powylewa. I z wężownicy, tam jest 1,6 m2 wężownicy. Także jakieś około 10 litrów glikolu zleciało. Dobra, spinam to, zakręcam i biorę się za rozbieranie. No i dotychczasowy powrót do kolektorów sobie wisi. Już czeka. Teraz to będzie zasilanie z kolektorów boilera, który tutaj stanie. A obecny powrót do kolektorów
Już zakręcone, także tutaj cudów nie było, jakichś nie wiadomo jakich. No i trzeba iść po nim teraz aż do kolektora, żeby tego peksa, który teraz do tej pory stąd gorąco leciało, teraz będzie stąd leciało, że tak powiem, zimne, do kolektora będzie się ogrzewało, wymienić właśnie na tą, o, tutaj nawet złączka, bo nie wiedziałem jaka wtedy ma być długość, dużo różnych planów było, także na tą rurę już tutaj się da ładnie uszczeleczkę i tutaj muszę pik, pik, pik. To i tak muszę całe wykręcić, bo ten ocynk to wszystko stąd wyleci, ten nypel też wyleci. Tutaj pójdzie nypel solarny, czyli taki szerszy i zakręcamy to z powrotem razem z tym. No i lecimy z wymianą nypla, także to było wcześniej. Tu był półśrubunek i takie tam. Nypel jest mosiężny, ale założony będzie taki. Widzicie jaka jest różnica? Więc jak to mówią, solarnym, nie wiem, szerokopłaszczowy, czy jakoś tam inaczej to się, słuchajcie, nazywa. Jest tylko wyłącznie po to, żeby ta uszczelka, to też nie ma nawet źle, bo nawet cięższe widziałem te nyple. Ta uszczelka tutaj na wymiarę siada, ale tutaj jest po całości. Tutaj nakręteczkę, cyk, cyk, nakręcamy, która jest ta rura. No i jest elegancko. Także skręcam i na zewnątrz by było, że tak powiem, ogarnięte. No i dobra, strona zewnętrzna ogarnięta, podłączona, już teraz rura solarna, tak jak ma być, także idę do środka. Dobra, w międzyczasie jak się kąpią dzieciaki, to sobie tutaj będę już dokańczał, że tak powiem, taki układ, już wam powiem co to ma być. Bo tak, rura zostaje, kawałek peksa jeszcze zostanie w układzie i tak, i to będzie tutaj założone. Tutaj będzie strona gorąca, czyli z kolektora będzie tutaj płynął glikol, o, do tego, tu pokazuję, tu będzie wpływał glikol i będzie płynął w układ. Tu jest zawór klapowy, to jest właśnie zawór zwrotny, ale klapowy zawór, także nie ma żadnego, że tak powiem, żadnej sprężyny, niczego, to jest klapka i swobodny przepływ, także pompka nie będzie miała problemu z przepływaniem. Tutaj będzie założony manometr, który do tej pory był sobie tutaj założony. I już wam mówię o co chodzi. Temat taki właśnie jak, słuchajcie, o tu będzie, muszę przenieść rysunek. Temat taki jak, że jak jest o tak, u mnie to jest proste, nieważne czy z tej strony, czy będzie od drugiej, jak się nagrzeje wężownica i w nocy zaczyna to ciepło z powrotem płynąć przez kolektory. Tutaj jest belka, prawda, ono się za dużo nie wychłodzi, ale jednak no cały czas mamy grawitacyjnie, bo tu jest wyżej, tu jest niżej wychładzanie zbiornika. Dlatego tutaj właśnie jak najwyżej, to tak właśnie wyjdzie pod samym, że tak powiem, sufitem, będzie zamontowany zawór zwrotny. I przez to, że tutaj będzie glikol wpływał, to później przez tą rurę mi się już nie cofnie, bo zawór zwrotny mu na to nie pozwoli. A w drugą stronę nie pójdzie, bo w drugą stronę glikol musi przejść przez dwie wężownice i później jeszcze tutaj, no tutaj już nie musi przez tą, bo tutaj zawór trzydrogowy, ale musi jeszcze dwie pokonać, to są różnice poziomów i te sefony nie pozwolą w drugą stronę po prostu płynąć temu glikolowi, ale zobaczymy, czy na pewno, bo może się okazać, że jednak będzie jeszcze gdzieś podkradało, ale raczej nie, bo wyjście z wężownicy jest tutaj na samym dole, to wątpię, że mi będzie to podkradało, no zobaczymy. Ale no z drugiej strony z 5, z 10 to niech sobie nawet podkrada, bo tu jest zawsze będzie zimne. Dlatego jest zasilanie i powrót z centralnego ogrzewania zrobiony nad tą wężownicą, pomiędzy wężownicami, żeby ta była zawsze w najzimniejszym po prostu miejscu, chyba że grzeje grzałka. To taki systemik, mam nadzieję, że mi się to sprawdzi, raczej nie powinno być problemu. Z odpowietrzaniem też nie będzie problemu, bo w tą stronę glikol popłynie po prostu dalej tam z tematem i wróci się przez cały układ, a po drodze ja jeszcze mam, bo jak tutaj będzie jedna wężownica, prawda, w tym buderusie, tutaj pójdzie pod podłogą, że tak powiem, rura, wejdzie mi tutaj w te wężownice w tym zbiorniku, o właśnie tu, w tym zbiorniku wejdzie wężownice, a tu już mam przygotowany zawór, że tutaj właśnie będzie od dołu wejście, tu sobie wejdzie wężownica, a tutaj będę mógł wypuścić powietrze z układu,
a na upór tego nawet dopuścić, ale nie ma takiej potrzeby. Jak będę miał tą pompkę obiegową drugą tam na dole, to wymuszę obieg z jednej pompy, wymuszę obieg z drugiej pompy i zawsze przepcham to powietrze i powyciągam, także damy sobie radę. Dobra, biorę się za przerabianie. Dobra, wszyscy się wykąpali, to trzeba spuścić wodę z buderusa. No a jak to zrobić, jeśli zbiornik stoi w najniższym miejscu i co, do wiadra będę zbierał? Nie, nie będę do wiadra zbierał, także sprężarka, to co tutaj mamy górę, czyli wyjście z bufora, spoilera, wyjście, prawda, góra, tutaj wychodzi gorące, to tutaj tłoczę ciśnienie, a ta druga rurka tam co jest wypięta, to było to co było zasilanie od dołu, czyli dajemy mu ciśnienie i daje się woda. Także cały zbiornik sobie wypompuję, bo jaki to jest sens wziąć i pomału, za dużo, bo się rozlewa. Jak to jest sens zbiornik z wodą przestawiać, a spuścić no nie ma gdzie za bardzo, bo to za dużo kombinacji. Dobra, lecimy z tematem dalej. No, bałagan trochę, ale słuchajcie, tak. Zbiornik wstępnie wypoziomowany. Już pierwszy problem się pojawił. Nie wiedziałem jak to wszystko wyjdzie. Tu się w miarę mieści, ok. Tu się jakoś tu instalację rzuci. To tak muszę rzucić, żeby później mógł te zbiorniki powyciągać, bo będzie problem, jak nie będę mógł zdemontować tych zbiorników. Z tą wodną to ok, bardziej solarną muszę tak puścić. Tutaj, żeby nie było później problemu żadnego. I no właśnie, tu jest taki temat, że tu wychodzę już ciepłą wodą z wymiennika i tu muszę wejść tu. Także muszę już iść po zawory, zobaczyć jak mi to wyjdzie, czy nie będzie gdzieś tutaj haczyło. Na dzień dobry. I starać się w linii prostej to wszystko ustawić, że jak tutaj sobie coś przedłużę, to później tylko zapnę tutaj śrubunek i to zepnę. Bo wymiennik się troszeczkę podda, on jest na gumach, także delikatnie się podda i będzie jakieś pole manewru, a jak nie dam radę tego skręcić, to pójdzie to na tej rurze. Tylko trochę się boję, bo ona cienka dosyć ta rura jest. No zobaczymy, może się po prostu uda. No a tutaj ten już ładnie stoi, buderusik się zmieścił elegancko, nóżki popodstawiane, poustawiane, tył mi się też zmieścił. Tu się jeszcze półkę dotknie, bo to półki to najmniejszy problem. Także mogę uzbrajać tutaj z tyłu od razu, bo tutaj pójdzie to takie kurde, cały czas ta rura gufrowa, Jezus Maria, no normalnie gubię słowa, cały czas idzie ta rura właśnie, ta rura w tej otulinie, iście, zapomniałem. No nie pamiętam jak się ta rura nazywa, powiem wam. Skleroza nie boli. Karbowana, nie gofrowana, karbowana. Pójdzie stamtąd, tam pod progiem, tam jest podkute i pójdzie do zbiornika. Dobra, idę kombinować dalej. Dobra, mniej więcej to ustalone, także tutaj będzie jeszcze kombinacji pewnie. Myślę, że kolankiem to rozkręcę co było, albo zobaczę jak mi tu wyjdzie kolanko plus to ustrojstwo, to mi chyba dosyć wysoko wyjdzie, także nie wiem czy nie pójdę wtedy w tamtą stronę. Jak mi wyjdzie troszkę wyżej, to nawet dobrze, bo wymiennik mam na śrubach, to sobie go do góry podniosę i tak wyjdę na styk mniej więcej. Na razie to jest ustawione w osi, żeby tutaj było. Trochę musiałem bufor do przodu podsunąć, ale będzie. Z tyłu będzie trochę miejsca, nawet to gniazdko zostanie. Nie ma co cisnąć, te 5 cm mnie nie zbawi. A przejście jest, także tutaj nie ma problemu, przejście jest i tutaj też będzie do wszystkiego dojście. Tak się zastanawiałem, czego jeszcze w tamtą stronę nie przesunąć, ale wystarczy. Bo tutaj miałem wylewkę wyrównującą robić i mi się tyle co na tej wylewce zmieścił. I jak z tego co widzę, tutaj będzie ok. Baniaki, żeby wyciągnąć, wyciągnę bez problemu. Jednego, drugiego, bo tam tylko trzeba śruby poodkręcać. Najpierw będzie górnego, później dolnego. Żeby się tutaj dostać w ogóle do skręcania, do rozbierania tego wszystkiego. Tutaj, bo tutaj będzie połączone razem z tym do naczyń przeponowych. Także tutaj sobie zaraz wyjdę cyk, cyk, cyk do góry. Wiem,
O, właśnie. Trzeba się wziąć za układ glikolowy, bo tam burza idzie, ale to jest najważniejsze. Glikolowy układ jest najważniejszy. Także o, coś takiego tutaj będzie zamontowane, jakoś tak pod kątem. A może z tamtej pojadę? Tam wjadę, żeby mi tutaj już na powrót, bo tak, tutaj będzie tu i stąd muszę wyjść tu znowu. Także tym chyba do przodu będę musiał wyjść i tutaj całe takie zbudować, bo nie mam innego wyjścia tak naprawdę. Także nie wiem, czy nie wejdę tutaj sobie i nie zarzucę aż stąd po prostu tego glikolowego węża. A później w razie czego można go na bok będzie przesunąć i zbiornik powinien wyjść górą. O, trzeba będzie go pewnie dźwignąć, górą wyciągnąć. Myślę, że jak Krystian pisał, że 10 lat wytrzymały, tamto to i te wytrzymają, także nie będzie trzeba kombinować. Dobra, do roboty. A zrobiłem jeszcze przymiarkę. Kurde, tak wam to pokażę. O, będzie dziwnie to wyglądało. Także tutaj jest zasilanie. Mamy filtr skośny, pompa obiegowa. Tutaj bym chciał przepłukać trojak, bym chciał przepłukać wymiennik bez rozpinania wszystkiego, ale tak się zastanawiam właśnie, czy mi to będzie potrzebne. Jeszcze to muszę na tym pomyśleć. Ciepłomierz i lecę do góry. I tak nie wiem, czy właśnie nie zostawię w tej konfiguracji, bo tutaj nie będzie niczemu waziło. Układ solarny sobie puszczę tutaj z tyłu. Zawinę węża, żeby się pod nogami nie plątał. To sobie tutaj coś będzie działało, a tym sobie pójdę tutaj od dołu i w bok. Nawet przesunę się tam z tyłu. Także wyjdę sobie i tutaj będzie takim kątem. Jak to zrobię stąd tutaj, to tak wstawię to tu. Też by może było. No nie wiem, zobaczę jeszcze. Ale tak to jakoś takie chyba lepsze dojście do tego wszystkiego będzie. Później, żeby nawet jakiś zawór tu odkręci, to rękę wsadzę. A tak jak sobie zatkam, to nic nie zrobię. Z tej strony coś zrobię. Bo różnie to jest. No nie wiem, jeszcze pomyślę nad tym. A mi się wydaje, że chyba zostawię to w tym układzie. Rura obcięta na wymiar. Z racji tego, że nie mam tego klepaka do rur, to ja to robię tak, że zaciskam ten pierścień, to ustrojstwo zaciągam, a jeszcze glikol kapie. Później biorę bez uszczelki nypel, tak? Nypel się myli. Skręcam, ono zmiażdży ładnie tutaj, rozkręcam, daję uszczelkę, no i skręcam na miejsce gotowe. A co najlepsze, to co odciąłem, tak sobie przymiarkę zrobiłem i dostanie mi stąd, tu był taki podest później drewniany, żeby to było pod spodem. No i elegancko tutaj wychodzi sobie ładnie. Tutaj nikt nie będzie chodził, potem skakał ani deptał. A jednak tutaj tą stroną, że tak powiem, zasilanie wymiennika. Ja tutaj 7 calową dam, wyjdę tędy. Ono mi się tak fajnie odsunie i sobie pójdę po linii prostej tutaj. I będzie elegancko. Także innych to straszy, a mi się podoba. Lecimy. Skręcam. I zobaczcie, jak ładnie zmiażdżyło. Ja daję zawsze 2. Nie jeden, tylko 2. 2 miażdżę do kupy. Teraz uszczeleczka i skręcam. Także już będzie zasilanie ogarnięte. Później tutaj się tylko wspornik dorobi do sufitu, żeby to się nie kiłotało i będzie git. Dobra, udało się ogarnąć stronę solarną. Idę zalewać. Także tak, tutaj będzie sobie wpadać gorący glikol do tej wężownicy. Tu się oddaje ciepło. Później wypływa tędy. Tu idzie. I wpada nam do górnej wężownicy. Wypada z górnej wężownicy. Kurde, tak wyszły te wężownice. Wpada nam to do dolnej wężownicy. Jeszcze oddaje. Wychodzi na awaryjną pompę obiegową. I stąd leci sobie tamtędy naokoło. Szpeksem, bo tutaj nie było opcji przepchać tego gufrowanej, z tą gufrowaną, no nie było tego opcji przepchać, także lecę tym, co było tutaj sobie już peksikiem, pyk do pompy głównej i z pompy głównej tutaj leci sobie bypassikiem jak na razie i wraca do kolektorów. Jeśli temperatura tutaj będzie
Zobaczymy teraz jaka zadana. 30 stopni. To zawód 3-drogowy się przełącza i jeszcze pcha przez ten zbiornik 500 litrowy. I wylatuje sobie to tędy tu i teraz już ten zimny niech sobie tam idzie te 15 metrów. Mam to gdzieś. A gorący glikol mam tu, nie wiem, raz, dwa, no jakichś 4 metrach, także o wiele mniejsze straty będą. No i niestety brakło mi Pexa 16, także nie zepnę strony. No, CW niestety, bo tutaj powinno iść. No brakuje mi odcinka pomiędzy tu a lecimy, to pójdzie sobie tu górą, a tu. Bo akurat z zbiornika 500 liter wychodzi mi i dostało. Trochę skosa tutaj poszło przez zbiorniki, ale dostało mi zasilanie do wężownicy CW. Tej o, już wam pokazuję, przyklejemy temat. A co? Porządny. O. I tak, mam ten odcinek, o, wchodzę, a brakuje mi tego. Tu o. Ten mam, ten akurat mi został 2 kawałków, tu sobie tutaj połączyłem w środku z łączką. No bo kiedyś w innym miejscu, także tutaj obskoczyłem z łączki, trzymają się elegancko. A tutaj, żeby już nie dawać z łączki, to poleciałem przez zbiorniki. Powiem wam, ja lubię taką partyzantkę. On sobie nie idzie przez ten zbiornik i mnie to nie przeszkadza w ogóle. Ani mnie to w oczy nie boli, ani nic. To zawsze była partyzantka, będzie partyzantka i będzie to jeszcze działało. To jest właśnie najgorsze wszystkich, to boli, że namodził, nalepił, jeszcze działa. Czycie. Dobra, idę lać glikol, bo już jest, kurde, w pół do 12 w nocy. A chcę to zalać glikolem, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś wycieku, bo mi się akurat okazało, że jutro zacznie świecić, to będę latał i kolektory zatykał. A to tego bym nie chciał. No już godzinę próbuję ten układ odpowietrzyć. Ja mam układ grawitacyjny, także zalewam od góry i puszczam pompę, przerzucam. Tutaj sobie właśnie to zrobiło robotę po drodze tutaj, co mam. O, trochę nalana, to się nic nie dzieje. Bo sobie mogę tą odpowietrzyć wężownicę. I teraz układ idzie. O, bujną się idzie. Ogólnie na nim nawet ciśnienie jest. Tam mamy 0,2 bara. O, i słychać teraz, jak już układ ruszył cały, zaczyna wypychać się powietrze i to powietrze idzie tam. O, powrotem idzie, goni tam. Tamten powietrznik na górze mam na kolektorze zamknięte, żeby nie zaciągał powietrza. Teraz przez kolektor leci i tutaj wraca. I tak, całe powietrze teraz idzie tutaj w tą wężownicę. O. I po to zostawiony został taki słupek i odpowietrznik, że jak wyłączę pompy, to całe powietrze z wężownicy wychodzi do góry. Ale coś muszę pomyśleć i zrobić jakieś dynamiczne takie, bo na 2 wężownice przedtem to nie było problemu. A tutaj ta trzecia jednak mi bruździ. No jeszcze tak od biedy mogło być, jakby pompę tą drugą tutaj zostawił, to by mi z tej ściągało, pchało w tamtą, by odpowietrzało. Ale no, kurde, zobaczymy. Jak się nie uda, to coś przerobię. A jak na razie to widzę, że na wylocie mam 34 stopnie. Także działa. I na kolektorach mnie na razie nie podnosi, widzę jeszcze. Ale nie ma źle. 22,4, a może jednak solar, tu mamy. Zbiornik to nie działa. Jeszcze trochę musi się to wszystko ruszyć po prostu i tyle. No i jest dobrze. Jeszcze syczą, ale wyciąga to powietrze. Na kolektory mi rzuciło, przerzuciło w koło, także już obieg jest. No i co? Coraz to wychodzę, co tam na zewnątrz dolewam. 10 litrów glikolu, jeszcze więcej poszło w układ, także te 2 wężownice wciągnęły, każda ma po 1,7 m² powierzchni, z tego co wiem. I co? I wyłączyłem już 3-drogowy, bo przedtem jeszcze przez ten zbiornik szło, a że w tym zbiorniku mam 67 stopni, 36 stopni, no to z racji tego, że rury mi brakło, wypinam to, co tutaj mam, zapinam, słuchajcie, tutaj i
Lecę teraz takim obiegiem, że będę leciał takim obiegiem tu i tu stąd już do kranu. Omijam na razie ten zbiornik, bo co? Bo jest pół do drugiej i chciałbym się jeszcze wykąpać, a w domu wody nie ma, bo jest pozamykana. Także jutro sobie dokupię rurę, dopasuję wszystko elegancko na długości, całą resztę i chyba jeszcze pojadę po glikol, bo lubię mieć zapas, także żeby parę litrów mieć zapasu. O, pompy ucichły, wyrzuciło całe powietrze praktycznie z wężownic. Tu jeszcze trochę syczy. To jest dobre, bo idą dwie pompy, one idą na pełnym gazie. A tutaj słychać na tej klapce, o słyszycie? Jak tutaj powietrze idzie. Przez cały układ przerzuca, idzie tutaj. I ona tak fajnie się zbiera w tej rurce. Jak wyłączam pompy, to tylko syczy. Jak się cały układ odpowietrzy, to już później na lata się tu nie zagląda. Nie ma problemu, także od ostatnich przeróbek minęło, nie wiem, chyba drugi rok mam te kolektory. I nic nie było robione, także jak dobrze odpowietrze, to już będzie sobie tylko latać. Dobra, idę ogarnąć wodę. Dobra, tyle na dzisiaj. Bypass zrobiony, także udało się wykąpać w 2:30 w nocy, normalnie masakra jakaś. Ale niestety tak to jest. Jak chce się, żeby to w dzień działało, to trzeba po nocy siedzieć. I tak, powiem wam, było 10 litrów glikolu. Brakło mi, muszę jechać po glikol. Wężownica się jeszcze nie odpowietrzyła. I jeszcze druga sprawa, to podłączyłem to wszystko i mi te śrubunki ciekną. Także śrubunki do wymiany, one były stare, używane, ale jednak, kurde, jakieś, nie wiem czego, ale ciekną, albo po prostu kombinowałem ze śrubunkami, a wstawię tutaj 7 kolanko i też będzie spokój święty. Dobra, do jutra. Co mi się tam pod nogami pląta? Kitka, muraz zamknięty, to ty przyszłeś, tak? Pomocniku ty mój. Dobra, słuchajcie. Jest drugi dzień. Eksa sobie przywiozłem i jest ogarnięty. Tak, ten układ solarny to muszę pomyśleć nad dynamicznym, że tak powiem, przepływowaniem i mam już na to pomysł, bo tutaj masakra jest odpowietrzyć te dwie wężownice jeszcze spięte. No masakra po prostu, ale udało się. Nie ma rzeczy niemożliwych, udało się, jest nabity układ. Ciśnionko jest, czekam na słonko, to gdzieś pojutrze dopiero. I myślę, chyba wykorzystam ten zawór zwrotny, bo kwestia spuszczenia glikolu do tego poziomu to nie problem, bo wszystkie wężownice mam niżej. I myślę sobie tutaj właśnie wsadzić jeszcze 2 trojaczki. Jeden za, drugi przed. A przez to, że tu mam zawór zwrotny, to będę ładował wszystko w tą stronę. Tu będę pchał, tutaj mi nie puści. Nie, tu będę pchał, to ja gadam. Tu będę pchał, wtedy tutaj mi nie puści i tędy będzie musiało wrócić. Czyli ten zawór zrobi robotę, ale to w międzyczasie, na razie temat jest ogarnięty. Odpowietrznik się sprawdził elegancko, bardzo fajnie. Buderusik już odpalony, także jeszcze powerbanka rozładowuję przy okazji. Nawet mam ciepłą wodę w nim, prawie 40 stopni, a to z racji tego, że jak go zalewałem, no to szła woda z tego zbiornika. Tutaj była ciepła woda, jeszcze ponad 30 stopni, także leciało na wężownicę. No tutaj ta wężownica w środku troszkę tam odparowała na pewno, bo jest pusty zbiornik. I przetankowałem tutaj do tego. Także lecę i na razie grzeję tym powietrzem, co tutaj jest. Tutaj będzie zrobione coś takiego, że tak, tutaj wyrzuca i tu ma wyrzucać, bo tu mam ziemniaki, inne pierdoły, tu ma być chłodno. A tutaj dam kolano, mam akurat, pójdzie jedno kolano tutaj, o, i tu tak pod skosem pójdzie, tutaj będzie zadekowane to wszystko i będę wciągał powietrze stamtąd, z tego pomieszczenia właśnie. Chodzi o to właśnie, żeby tutaj wciągać powietrze, tam wyrzucać i tam naokoło jest ściana przebita, że będzie mi wracało tędy, także będę miał pełen obieg tego wszystkiego. Macham tym telefonem na wszystkie strony. Układ solarny też ogarnięty, także tyle. Namodzone, nakombinowane, partyzantka na całego, tak jak u mnie, czyli tak jak lubię. Tutaj skróta, tu gdzieś wyszło, tam gdzieś wyszło, po to jest tutaj ta piwnica i
i w ogóle to ja się tu nie przejmuję. Tu idzie skosa górą dołem, tak żeby było w miarę dobry przepływ i tu nie musi wyglądać, także mówię, ściany dalej nie tynkowane i nie będą tynkowane. To dla tych, co wiedzą, o co chodzi. Tyle. Także przeniesiony układ solarny, przerobiony, CW przerobione, zbiorniki poprzenoszone, uruchomione. Wystarczy, bo tego materiału już od cholery pewnie film jest długi. Także w kolejny będzie zalewanie zbiornika, uzbrajanie pomalutku tutaj jeszcze filtry magnetyczne, cuda na kiju. No i stronę trzeba będzie robić, tą stronę jeszcze tutaj od wymiennika i dzwonić po kolegę i robimy próbę. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło i lecimy z tematem dalej.